Witajcie moi drodzy widzowie, jeśli moje materiały wam się podobają, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Malus Mroczne Ostrze, tom pierwszy. Przedstawiam wam historię Malusa Mroczne Ostrze oraz jego podróż, która doprowadziła go do spotkania z wielkim demonem Slanesha, Cazar-Khanem, o którego istnienia Malus w ogóle nie miał pojęcia. Cazar-Khan został uwięziony w zapieczętowanej świątyni przez potężnych czarnoksiężników. Opowiem wam również o początkach Malusa, który został opętany przez Cazar-Khana oraz 5 ważnych talizmanach. Ojcem Malusa był Lurhan Fellblade Valhulhar, czyli dowódca wojsk Hagraev, starożytnego miasta mrocznych elfów, bo mroczne elfy były nazywane Druhi. Matka Malusa Eldire Bane była potężną czarownicą. Malus był jedynym bękartem Lurhana, co skazało go na pogardę w społeczeństwie Druhi. Stąd przyjął nazwisko Darkblade. Malus miał kilku braci i siostry. Brooklir the River, najstarszy i najbardziej lubiany syn Lurhana, znany jako doskonały pirat i handlarz niewolników. I Silvar, drugi najstarszy syn, znany z nadużywania narkotyków i alkoholu. Wspierał grup Brurhila, jego starszego brata, w jego działaniach wojennych. Jasmir, najstarsza córka, oszałamiająca piękność, była oblubienicą Kaina i obiektem pożądania wielu lordów. Nagaira, druga najstarsza córka, znana z potężnych zdolności magicznych. Uriel Opuszczony, najmłodszy syn, chorowity i wątły, który został kapłanem potem jak cudem przeżył w świątyni Kaina. Historia Malusa zaczyna się od plądrowania wybrzeża Bretonii, gdzie zdobył liczne skarby i wielu niewolników, licząc na wzmocnienie swojej pozycji w Hagraev. Niestety wpadł w pułapkę i traci swoje łupy. Po powrocie do Hagraev zostaje surowo ukarany przez ojca Lurhana. Pomimo bólu, Malus nie okazywał słabości, wiedząc, że mogłoby to przynieść jeszcze większe konsekwencje. Siostra Malusa, Nagaira, posiadająca zdolności magiczne, informuje go o potężnym artefakcie w posiadaniu ich brata Uriela. Artefakt ten mógł wskazać drogę do ukrytej świątyni, pełnej mocy i ogromnych bogactw. Malus postanowił działać. Z pomocą Nagairy oraz swoich przybocznych udaje się do wieży Uriela, gdzie zdobywa czaszkę Echrellisha, choć jest zmuszony do szybkiej ucieczki. Malus opuszcza Hagraev, ale Uriel wysyła za nim 5 niemal nieśmiertelnych jeźdźców, próbując dotrzeć do pustkowi chaosu w poszukiwaniu świątyni. Malus napotyka wiele niebezpieczeństw, w tym Autari, czyli widma zamieszkujący pobliskie wzgórza. Schwytany przez Autari, Malus zawiera pakt z ich wodzem, Urhanem Begiem, i otrzymuje zadanie zdobycia medalionu, symbolu władzy nad klanem. W trakcie tej misji Malus zawiera kolejny pakt z wierzbową wiedźmą, która pragnie zniszczyć Autari. Malus zdobył artefakt i urządził zasadzkę na syna Urhana Bega. Dzięki pomocy wierzbowej wiedźmy udało mu się ich pokonać i wrócił do obozu Urhana Bega. Jego układ dotyczył zwrotu medalionu i pomoc przewodnika Urhana Bega w przeprawie przez góry i dotarcia do pustkowi chaosu. Urhan Beg powiedział Malusowi, że istnieje bardzo szybka podróż do tego miejsca, lecz trzeba przejść przez inny wymiar, więc jeśli się nie lęka, to poprowadzi go tą ścieżką do połowy celu. Malus oczywiście się zgodził, lecz wiedział, że Urhan wie o losie swego syna i pewnie zrobi na niego zasadzkę. Malus oczywiście się nie mylił i podczas podróży przez inny wymiar spotkali księcia umarłych i jego legion na swej drodze. Malus użył czaszki Echrellisha, której drzemała ogromna moc, i wskazał umarłym Urhana Bega. Nieumarli rzucili się w pogoń za nim. Malus znalazł się na pustkowiach chaosu, gdzie natrafił na starożytne ruiny miasta. Jego drużyna desperacko szukała wody, gdyż ich zapasy się po prostu kończyły. Malus wiedział, że musi znaleźć miejsce o nazwie Kulhadar. Podczas próby opuszczenia ruin drużyna została zaatakowana przez zwierzę ludzi. W starciu pojmano 2 członków drużyny, reszta została wybita lub zdołała uciec. Malus postanowił przesłuchać jednego z jeńców, powtarzając nazwę Kulhadar. Zwierzę-człowiek odpowiedział jedynie Hadar. Malus rozkazał swoim przybocznym, żeby z jednego jeńca zrobili sobie rozrywkę i po prostu go torturowali, aż po prostu umrze. Z drugiego zrobił przewodnika z tego względu, że zwierzę-ludź powtarzał słowo Hadar.
Malus zmusił go, by poprowadził ich dalej, lecz wkrótce usłyszał dźwięki ogromnych bestii zbliżających się do nich. Udało im się pokonać 2 z nich, ale straty były zbyt wysokie, więc musieli uciekać. W trakcie ucieczki drużyna zauważyła kolejne stado zwierzoludzi przygotujących się do ataku. Ich przewodnik nagle zniknął, wskakując na drzewo. Malus przebił się przez stado i usłyszał odgłosy walki. Inne stado zwierzoludzi dołączyło do starcia i pokonało pierwsze stado. Wtedy Malus dostrzegł wielkiego szamana, który najwyraźniej chciał z nim porozmawiać. Przy szamanie stał dawny przewodnik Malusa. Okazało się, że Kulhadar to imię szamana, a nie nazwa miasta czy świątyni. Szaman Kulhadar zaproponował Malusowi pomoc w zgłębieniu tajemnicy czaszki Erchrellisha w zamian za pokonanie samozwańczego wodza, który przejął kontrolę nad jego stadem. Malus i Kulhadar zjednoczyli siły i pokonali samozwańczego wodza. Jednak po walce wyczerpany Malus został zdradzony przez szamana, który przywiązał go do wielkiego kamienia w świętym gaju zwierzoludzi. W ręce Malusa włożył czaszkę Erchrellisha i rozpoczął rytuał przyzwania jego duszy. Kulhadar wyjawił, że dusza czarnoksiężnika jest kluczem do świątyni ukrytej w dolinie. Gdy Erchrellish został przyzwany, nie poddał się magii Kulhadara. W tym momencie do gaju wkroczyli rycerze Uriala, wywołując wielką bitwę. Eksplozja zniszczyła 2 rycerzy, co dało Malusowi szansę na ucieczkę. Malus zebrał swoich ocalałych towarzyszy i ruszył w stronę doliny, gdzie znajdowała się świątynia. Na miejscu dotarł do portalu, przy którym szalała ogromna burza. Wiedział, że musi nakłonić ducha Erchrellisha, by powstrzymał tą burzę i umożliwił mu wejście do świątyni. Gdy mu się to udało, nakazał swoim towarzyszom bronić portalu przed nadciągającymi zwierzoludźmi Kulhadara. Malus wszedł do świątyni, gdzie odkrył wiele zmumifikowanych ciał oraz schody prowadzące do wyższych komnat. Wypowiedział słowo Carkan, co spowodowało, że schody uniosły się, pozwalając mu przejść. W skarbcu świątyni Malus znalazł pierścień z ogromnym rubinem. Po włożeniu go na palec usłyszał głos w swej głowie. Był to Tazarkan, slaneszowy demon, który uczynił Malusa swoim niewolnikiem. Tazarkan zażądał, by Malus zdobył 5 talizmanów należących do czarnoksiężników, którzy uwięzili go w tej świątyni. W zamian za to Malus mógł odzyskać wolność. Tazarkan poinformował Malusa, że jeden z tych talizmanów, Oktagon Prana, znajduje się w obozie Kulhadara, jako święty relik. Dodatkowo demon powiedział mu, że ma tylko rok, żeby zdobyć te talizmany i do niego wrócić, inaczej jego dusza przepadnie i stanie się na wieczność jego niewolnikiem. Malus, wiedząc, że nie ma wyboru, wyruszył do obozu Kulhadara. Po dotarciu na miejsce został jednak schwytany i zabrany do świętego gaju, gdzie miał zostać złożony w ofierze mrocznym bogom. Demon Tazarkan zaoferował Malusowi nadludzką siłę i zwinność w zamian za srogą cenę. Początkowo Malus odmówił, ale w końcu się zgodził, by przeżyć. Dzięki mocy demona zdołał pokonać kilku zwierzoludzi i zdobyć Oktagon Prana. Następnie wyzwał Kulhadara na pojedynek i go pokonał, co wywołało strach wśród reszty zwierzoludzi. Malus poinformował Tazarkana, że potrzebuje jego złota, jego bogactw ze skarbca, by zdobyć resztę talizmanów i uwolnić zarówno demona, jak i siebie samego. To koniec pierwszej księgi o Malusie Mrocznym Ostrzu, ale jestem w trakcie czytania drugiej księgi, a oczywiście ksiąg jest aż 5 o nim. Dodatkowo jest jedna jako końców czasu, więc tam możemy też więcej opowiedzieć wtedy o historii Malusa. Chciałbym, żeby moje materiały były dosyć rzetelne, więc staram się tak naprawdę najpierw wszystko przeczytać, najpierw coś ustalić, a potem dopiero robić z tego materiał. Mam nadzieję, że docenicie te moje wysiłki i zdacie na przykład lajka, zostawicie subskrypcję i w takim razie do następnego.